Cześć wszystkim! W dzisiejszym poradniku przyjrzymy się szczegółowo jednej z najpotężniejszych broni powietrznych w całym State of Survival. Mowa oczywiście o nowo wprowadzonym AC-04 Thunderbolt. To wyjątkowy samolot, ale też wyjątkowy system, który nie tylko zwiększa moc naszych jednostek powietrznych, ale również może zostać przekształcony w potężne działo dla naszego kariera. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak maksymalnie wykorzystać jego potencjał, to jesteś we właściwym miejscu. Zaczynajmy. Budowa AC-04 Thunderbolt. 3 systemy i 1 maszyna. AC-04 Thunderbolt to nie jest zwykły sprzęt. Został zaprojektowany na bazie przełomów z poprzednich generacji, ale jego prawdziwa siła leży w modularności i możliwości dopasowania do różnych sytuacji bojowych. Cały system składa się z 3 głównych systemów, które wspólnie wpływają na efektywność naszych jednostek powietrznych oraz prowadzenie bitew. Po pierwsze, Arc Amplifier System. To system, który zwiększa podstawowe efekty systemu operacyjnego przypisanego do wybranych statków powietrznych. Działa bezpośrednio na Stinger Attacker, NI-1 Jastreb i FA-1 Spectre. Dzięki temu nasze jednostki zyskują bonusy, które sprawiają, że są bardziej wydajne zarówno w ataku, jak i w obronie. To idealny wybór dla graczy, którzy chcą skupić się na klasycznych ofensywach powietrznych i budować solidną siłę uderzeniową, np. na wydarzenia Ścieżka Wody. Po drugie, Razor Sync System. Ten system działa w bardzo podobny sposób jak Arc Amplifier, ale dedykowany jest konkretnie dla FHS Arc C1. Jeżeli korzystasz z tej jednostki, Razor Sync znacznie zwiększy jej możliwości bojowe, co może okazać się kluczowe w bardziej zaawansowanych i wymagających bitwach czy operacjach PvP, mistrzostwach z Doomsday czy nawet State vs State. Po trzecie, Iron Veil Shield System. System defensywny, który ma 2 główne efekty. Podczas rajdu lub garnizonu zwiększa Attack Amplification, czyli wzmocnienie ataku naszych wojsk. I po drugie, podczas samotnego marszu albo garnizowania budynku solo zwiększa prawdopodobieństwo ranienia jednostek przeciwnika. To sprawia, że Iron Veil Shield jest świetnym wyborem dla graczy, którzy często grają solo, albo bronią kluczowych budynków, albo są liderami garnizonu w takim wydarzeniu jak Alliance Duel czy Nexus. Przebudzenie działa. System Cannon Awakening. Kiedy uda Ci się ulepszyć wszystkie komponenty AC-04 Thunderbolt do maksymalnego poziomu, odblokujesz Cannon Awakening, czyli przebudzenie, możliwość skonstruowania potężnego działa. Po jego zbudowaniu AC-04 Thunderbolt przechodzi w tryb działa i może zostać zainstalowany na karierze. To tutaj zaczyna się prawdziwa rewolucja na polu walki powietrznej. Oczywiście ona jest zarezerwowana dla liderów rajdu. Tryb działa. Co to znaczy w praktyce? Po zbudowaniu działa i jego instalacji karier zyskuje dostęp do nowych umiejętności działowych, które mogą całkowicie odmienić przebieg bitwy. Umiejętności te zależne są od poziomu rozwoju działa, dlatego warto stale ulepszać AC-04, aby uzyskać jak największe korzyści. Ale uwaga! Kiedy AC-04 Thunderbolt zostaje zamontowany jako działo na karierze, nie można go jednocześnie używać jako jednostki powietrznej. To się rozumie samo przez się. Trzeba więc zadecydować, która opcja bardziej odpowiada Twojemu stylowi gry. Mobilność i elastyczność czy czysta siła ognia na pokładzie kariera. Kiedy warto zmienić AC-04 w działo? No to już zależy od Twojej strategii. Jeżeli chcesz zdominować powietrze i kontrolować pole bitwy, czyli cały czas mówimy o tych duelach powietrznych, trzymaj Thunderbolt jako wsparcie powietrzne. Jeżeli natomiast chcesz skupić się na sile ognia kariera, szczególnie w kluczowych bitwach, zamontuj działo i użyj pełnego potencjału jego umiejętności. W dużym skrócie, wypełniacze rajdu dołączają Thunderboltem, liderzy rajdu montują działo Thunderbolt na swoje kariery. Strategia rozwoju, czyli co ulepszać najpierw. Zalecam skoncentrowanie się na jednym systemie w zależności od Twoich głównych jednostek powietrznych. Jeżeli grasz Stingerem lub Specterem, no to Arc Amplifier. Jeżeli używasz Arca, czyli kariera, Razor Sync. Natomiast Iron Veil to jest zawsze dobra inwestycja do obrony i do gry solo.
Pamiętaj, że każda inwestycja w komponenty zbliża Cię do odblokowania trybu działa, który może być Twoim asem w rękawie. Podsumowując, czy warto inwestować w AC-04 Thunderbolt? Zdecydowanie tak. AC-04 Thunderbolt to nie tylko nowy sprzęt, to kompletny system walki powietrznej, który może zmieniać losy bitew, zarówno w ataku, jak i w obronie. Jego elastyczność, możliwość dostosowania i potencjał bojowy czynią go jednym z najważniejszych elementów arsenału każdego zaawansowanego gracza. Więc, naczelniku, czy jesteś gotowy przejąć kontrolę nad niebem? Bo z AC-04 Thunderbolt to właśnie Ty możesz rozdawać karty. Oczywiście, jak każda nowinka w grze, początkowe pakiety są bardzo drogie, więc zarezerwowane dla nielicznych. Jeżeli ten poradnik był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał po więcej filmów o State of Survival. W kolejnym odcinku pokażę Ci, jak optymalnie rozwijać systemy Thunderbolta, aby jak najszybciej osiągnąć pełną moc działa. Do zobaczenia w powietrzu.